Cześć Natalio. Witam. Cześć Marto. Powiedz nam na początek, dlaczego wybrałeś taką ścieżkę zawodową? Jesteś coachką, jesteś doradczynią zawodową, ale jesteś też koordynatorką dostępności. Po co być koordynatorką dostępności? Wiesz co, właściwie to tak naprawdę do tej drogi trochę zachęcił mnie kolega, który rok wcześniej również ukończył ten kierunek w Bydgoszczy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Ja zdecydowałam się rok później, stwierdziłam, dobra, niech mi ktoś, wiesz, przetrze szlaki, że tak powiem, że to w ogóle ma sens. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że właśnie to jest moment, kiedy moja niepełnosprawność jest atutem, tak? Ja dostrzegam, mam takie wrażenie przynajmniej, być może mylne, ale wydaje mi się, że chyba jednak nie, ale dostrzegam po prostu trochę więcej niż osoba, niż koordynator dostępności, który jest osobą pełnosprawną, tak? Zresztą to też wielokrotnie, kiedy prowadzę wykłady, słyszę taki dysonans między właśnie koordynatorami, którzy mają niepełnosprawności, a tymi, którzy tych niepełnosprawności nie posiadają. No dobra, to powiedz nam, jesteś tą koordynatorką dostępności, a czy miałaś kiedyś taki moment w życiu, czy zastanawiałaś się, czy to nie jest taka w sumie trochę syzyfowa praca, że mówisz ludziom, jak powinno być, czemu ta dostępność jest ważna, ale w sumie niewiele się zmienia, czy jednak widzisz jakąś taką zmianę w tym naszym kraju, że idziemy naprzód z tą dostępnością? Wiesz co, zadałaś mi bardzo trudne pytanie. Ja wiem, znaczy ja się spodziewałam, że ta rozmowa nie będzie należała do tych prostych i dobrze, bo nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście ja mam ciągle wrażenie, że stoimy w miejscu, że szczególnie w tych małych miejscowościach tak naprawdę nie zmienia się nic albo niewiele. Mam wrażenie, że idzie wszystko zbyt wolno, ponieważ ja nie należę do ludzi cierpliwych po prostu i najchętniej chciałabym już teraz natychmiast. Ale tak, zdecydowanie troszeczkę się zmienia. Dla mnie za wolno, za mało, ale no tak, no nie mogę powiedzieć, że nie zmienia się totalnie nic, nie? To zależy gdzie, zależy od podejścia ludzi, ale tak, trochę się zmienia. No właśnie, mówisz, że zależy gdzie, zależy od podejścia ludzi. No i w kontekście dostępności, to jest bardzo duże pojęcie, no nie? Tak. Czy widzisz jakąś taką sferę, w której jednak zmienia się najwięcej, czy właśnie pod kątem architektonicznym, czy może świadomość ludzi się zmienia? Która z tych rzeczy jest taka, gdzie widzisz taki właśnie największy rozwój w ostatnich latach? Wiesz co, chyba troszeczkę architektonicznie gdzieś tam, świadomościowo, znowu, zależy gdzie. Ja ze swojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że najbardziej lubię pracować z dziećmi, bo ja też poza tym, że jestem koordynatorką dostępności, to prowadzę warsztaty świadomościowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i średnich podstawowych. I to jest coś, co ja bardzo lubię, bo tak naprawdę czym skorupka za młodu nasiąknie, tak? Jak to mówi przysłowie, jeżeli nauczymy dzieciaki od podstaw właśnie jak traktować osoby z niepełnosprawnościami, że to są tacy sami ludzie jak inni, że tak naprawdę dostępność to jest prawo człowieka, to wcale nie jest żadna łaska, to ten świat być może za te 20-30 lat będzie inny. Na pewno niestety jeszcze nie tak, jakbym chciała za mojego życia i trzeba mieć tego świadomość. Szkoły są generalnie dwie, bo jeżeli koordynatorem zostaje osoba, która chce być tym koordynatorem, ma do tego serducho, to ta dostępność będzie się ruszała w instytucjach. Natomiast jeżeli jest to po prostu osoba powołana, no bo trzeba powołać, chociaż to też jest dyskusyjne, no to wtedy tam dostępność jest robiona bardzo po macoszemu, albo nie jest robiona w ogóle, bo się tłumaczy, no ale my nie mamy pieniędzy, prawda? Bardzo częsty argument. Bardzo często spotykam się na przykład z tym, że chcę odwiedzić jakąś instytucję, a okazuje się, że nawet nie ma deklaracji dostępności. Więc tak naprawdę skąd mam się dowiedzieć, jak się na przykład dostać do danej instytucji, z czego mogę skorzystać, z czego nie mogę skorzystać, jaka zostanie mi udzielona pomoc, tak?
Podstawy. Leżymy bardzo często już na samych podstawach. Czyli w tej świadomości. Zdecydowanie świadomość, tak. To No jeszcze u nas leży. Mhm. Bardzo często w kontekście dostępności mówi się jednak o dostępności architektonicznej, no i w ogóle w kontekście osób z niepełnosprawnościami mówi się o osobach poruszających się na wózku. Tak, w 90% tak. Dokładnie. Tylko nas się widzi. Zresztą znak osoby z niepełnosprawnością to jest przecież ludzik na wózku. To też jest bardzo takie krzywdzące, bo jednak pomija się różne inne rodzaje niepełnosprawności i inne środowiska. A przecież mamy i głuchych, mamy i niewidomych, prawda, i mamy tą niepełnosprawność intelektualną, o której się też gdzieś tam zapomina. Więc tak, skupia się głównie na. Dlaczego? Dlatego, że wózek jest po prostu widoczny. Tak, jak Widzisz powiedziałeś od człowieka razu o tej ikonce osoby na wózku, od razu przypomniało mi się, jak ostatnio pracujemy akurat teraz w Moody'cie nad naszą stroną internetową i są te takie wtyczki, które umożliwiają poruszanie się po stronie osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Można tam zwiększyć czcionkę, zmienić kontrast i właśnie tą ikonką jest osoba na wózku. Ale czy osoba na wózku potrzebuje zmiany kontrastu na stronie? Oczywiście może. Jeżeli ma problemy ze wzrokiem tak jak ja, to być Dokładnie. może tak, ale to nie jest absolutnie się to... Dokładnie. No ale Dokładnie. tak, jest to taka niepełnosprawność, którą łatwo zobrazować i faktycznie często jest to krzywdzące. Chyba warto by było wymyślić jakieś... Bardziej uniwersalny znak po prostu. Dokładnie, nowy symbol. Wiesz co, rozmawiałam ostatnio z jedną osobą pracującą w instytucji kultury w jednym z większych miast i ta osoba powiedziała mi, że osoba pracująca w kasie tej instytucji wręcz panikuje, kiedy widzi, że przez próg budynku przechodzi osoba z widoczną niepełnosprawnością. I tą osobę ogarnia taki strach, wiesz, Jezu, co ja mam powiedzieć, a jak ja mam się zachować, a jak nie walnąć jakiejś gafy. I właśnie, czy ty miałaś może taką sytuację, doświadczyłaś czegoś takiego, gdzie tobie lub innej osobie z niepełnosprawnością ktoś zupełnie nieintencjonalnie powiedział coś lub zachował się w jakiś taki sposób dyskryminujący, ale totalnie nieintencjonalnie? Wiesz co, ja się spotykam z dwoma postawami. To znaczy pierwsza postawa to jest taka, o Matko Boska, oni tu przyszli. Tak, czyli właśnie ten strach w oczach, Boże, i czy teraz? A druga postawa to jest wręcz taka nadgorliwa, nadskakująca aż za bardzo, takie wiesz, takie zagłaskanie człowieka. Takie, żeby ci koniecznie pomóc, bo przecież ty potrzebujesz pomocy. Tak, i wręczanie. I chyba ta druga postawa jest, mam wrażenie, troszkę gorsza, to znaczy inaczej, mnie ona bardziej irytuje, tak, ponieważ ja wiem, że jasne, potrzebuję w jakimś zakresie pomocy, ale to ja decyduję o tym, w jakim zakresie, tak? A w momencie, kiedy wiesz, jesteś w budynku i ktoś nagle chwyta ci za rączki, nie pytając tak naprawdę, czy może poprowadzić swój wózek, no to czujesz się takie trochę ubezwłasnowolniona na dłuższą metę, nie? No tak, no można to sobie porównać do tego, żeby ktoś, osobę, która nie porusza się na wózku, po prostu wziął, pociągnął za rękę na ulicy i zaczął ciągnąć, nie? Dokładnie, bo ty masz iść tam, gdzie ja chcę, nie? Z jakiegoś powodu nikt tak nie robi, nie? Jak jestem wózek, to jakoś No właśnie. korci ludzi, żeby za niego chwycić. No to właśnie powiedz, o czym w takim razie warto pamiętać w kontekście tej obsługi. Skupmy się na tej obsłudze klienta z niepełnosprawnością w tej instytucji kultury. O czym warto pamiętać? Czy są jakieś takie zasady, które mogłabyś wymienić, których należałoby się trzymać, żeby po prostu ten pierwszy kontakt, no, który jest bardzo ważny, gdziekolwiek się nie wejdzie, żeby on przebiegł po prostu dla obu stron komfortowo? Wiesz co, przede wszystkim zawsze należy zapytać. Wiesz, przywitać jak człowieka, bo też pamiętajmy o tym, że zdarzają się takie miejsca, gdzie lady są bardzo wysokie. Ja mam powiedzmy około 1,30 m, więc ja tak naprawdę przy wysokiej ladzie jestem w ogóle niewidoczna. Więc zdarzają mi się naprawdę takie sytuacje, że osoba, ja mówię do kogoś, ktoś nawet na przykład potrafi nie wstać. No bo ja nie wiedziałam, że pani czy pan przyjdzie sam. Nie? Okej, czyli z góry tutaj zakłada, że ty nie jesteś w stanie sama sobie radzić. Że osoba nie jest w stanie sama sobie poradzić, że zawsze jest z opiekunem, więc to jest też tak, że niejednokrotnie zwraca się obsługa do opiekuna zamiast bezpośrednio do tej osoby z niepełnosprawnością. Ale zwracając do twojego pytania, przede wszystkim zawsze należy zapytać, czy potrzebujesz ty, czy pan, bo to zależy oczywiście, wiadomo, jestem od wieku, więc czy potrzebuje pani pomocy, w jakim zakresie, tak? Jak mogę pomóc? Nie zakładajmy z góry, że ta osoba na pewno sobie nie poradzi sama.
Jasne, oczywiście, jeżeli zobaczymy, że są schody, no nie poradzi sobie. W 90% raczej sobie sama nie poradzi, bo ze schodów to naprawdę jest wielka sztuka zjechać samodzielnie. Można to oczywiście zrobić, ale tylko i wyłącznie na wózkach aktywnych. Natomiast jeżeli już będziemy mieli do czynienia z wózkiem elektrycznym, no to wiadomo, że jest to absolutnie niemożliwe. Bez windy się tutaj nie obędzie, tak? Czyli właśnie, po prostu w bezpośrednim kontakcie zawsze należy zapytać, właśnie, czy potrzebujesz pomocy, jakiej pomocy, bo może na przykład, jeśli chodzi o, nie wiem, dosięgnięcie na przykład do biletu, tak, można wyjść z tego okienka, tak, i podać, tak, fajnie jest mieć alternatywy, tak, czyli dwa okienka, jeżeli jedno okienko jest na standardowym, powiedzmy, poziomie, no to fajnie jest mieć też drugie okienko, które będzie obniżone, tak, żeby był komfort dla dwóch osób po prostu, bo no widzisz, my na przykład dzisiaj sobie teraz siedzimy, rozmawiamy, fajnie, jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie, natomiast nie wyobrażam sobie rozmawiać, kiedy ty byś stała na przykład nade mną, nie? Zróbmy te kilka kroków do tyłu, prawda, patrzmy sobie w oczy, a najlepiej po prostu usiądźmy, żebyśmy byli na jednym poziomie. Wtedy nikt nie czuje się gorszy, nikt nie czuje się osaczony. Bo pamiętajmy też, że to jest też kwestia osaczenia takiego, tak? Nikt nie lubi, kiedy ktoś na niego patrzy z góry. No dokładnie. Więc- No trzeba się po prostu trochę tak zastanowić, Tak. jak sama chciałabyś być traktowana po prostu, nie? Ale chciałabym wrócić do tego, co mówiłaś o tym kierowaniu pytań, w ogóle mówienia do opiekunów. To jest też coś, z czym bardzo często chyba osoby z Wszyscy. niepełnosprawnościami się spotykają. Ja się z tym na pewno spotykam w mojej pracy, gdzie jestem opiekunką i asystentką, że w 99% to do mnie ludzie mówią, nie do tych osób, którym asystuję, którymi się opiekuję. Oczywiście jak opiekuję się 16-letnim chłopcem, to gdzieś tam bardziej wskazane jest zadawanie mi pewnych pytań, chociaż też oczywiście nie wszystkich, ale kiedy jestem z dorosłą osobą, dlaczego ktoś mi się pyta, co ta osoba chce kupić w sklepie, dlaczego ktoś mi wydaje paragon w sklepie, kiedy widzi, że tamta osoba płaciła. Ale wiesz, to nawet tak naprawdę nie do końca się z tobą zgodzę, przepraszam, ale nawet jeżeli jest to 16-latek, to on powinien już być na tyle świadomy, że wie, co jest dobre, co jest złe, czego chce, czego nie chce. To jest też uczenie odpowiedzialności za swoje decyzje. Jasne, tak, Więc- właśnie może ważna rzecz, bo nie powiedziałam, to jest osoba z głęboką niepełnosprawnością Okej, intelektualną, okej. która właśnie bardzo potrzebuje tego wsparcia i tak jak mówię, właśnie nie zawsze i tak. Tak. Ja no, oczywiście zawsze staram się mówić do niego. To nie jest osoba, która, nie wiem, nie rozumie, co się do niej mówi, bo najłatwiej jest tak powiedzieć, a on ma głęboką niepełnosprawność intelektualną, to w ogóle nie odzywam się do niego, bo i tak przecież nie sobie zrozumie i tak mi nie odpowie. Tak. To jest też coś, z czym... To jest to spotykam łatka, się to jest to społeczna łatka, którą się nakłada na w ogóle wszelkie osoby z niepełnosprawnościami, mam wrażenie. Czyli właśnie, że osoba z niepełnosprawnością ruchową jest totalnie niesamodzielna, głuchy. Dobra, to my mu napiszemy na karteczce, tak? No błagam. Ile procent osób głuchych zna pisany język polski? To jest rzecz, o której mam wrażenie, że To się nie mówi o tym. bardzo mało osób o tym wie. No Tak. właśnie, no czyli jak w takim razie mam obsłużyć tą osobę, która przychodzi powiedzmy do muzeum czy do domu kultury, która jest głucha, a nie mamy tłumacza języka migowego, ja nie znam języka migowego. Jak mam tą osobę obsłużyć? Najlepiej jest się albo wysłać personel na kurs języka migowego musowo. Sama zresztą też kiedyś robiłam, uważam, że to jest po prostu piękny język, naprawdę. Można się tak pięknie kłócić w języku migowym. A jeżeli nie ma takiej możliwości, to po prostu trzeba zakupić sprzęt. Tak, tego można wykupić przecież abonament w internetowym tłumaczu języka migowego, online'owym, więc jest to do zrobienia, tylko no, trzeba chcieć, tak? A jeżeli nie, no to rzeczywiście przez opiekuna, tak? Ale to już jest ostateczność, bo tak się nie powinno robić, tak? Dokładnie. No my też w Moodycie to, co robimy, to staramy się tworzyć po prostu sieci wsparcia z innymi organizacjami, Dokładnie. gdzie możemy się po prostu wymieniać tymi zasobami i to są bardzo często, to jest często taka wymiana właśnie tych umiejętności, doświadczeń, która często jest po prostu też darmowa, więc temat pieniędzy jest tutaj w tym momencie tylko wymówką. Dokładnie. Bo uważam, że naprawdę się da, nie zawsze, ale na poziomie świadomościowym, jak chcesz, To się da. to wtedy się naprawdę dużo da. Dokładnie. Skupmy się chwilkę na takim samym języku, na słowach, jakich używamy.
Powiedz po prostu nam, Natalio, jak mówić? Upośledzony, niepełnosprawny, głuchoniemy. Widzisz moją minę w tym momencie. Za chwilę zrobi się bardzo mocno purpurowo i to się źle skończy. Oczywiście to jest Więc teraz prowokacja. stop. Nie, absolutnie tak nie mówimy. Mówimy, należy mówić o osobach z niepełnosprawnością. Teraz już nawet nie mówi się o na przykład osoba chora psychicznie. Mówimy o osobie w kryzysie zdrowia psychicznego, tak? Po co szkolować tak naprawdę? Tak, skoro można powiedzieć o rzeczach, które są oczywiste czasami, ale w sposób po prostu delikatniejszy, ładny, no bo przecież czy nie lepiej brzmi osoba niepełnosprawna ruchowo, czy z niepełnosprawnością ruchową, czy z niepełnosprawnością intelektualną, zamiast, nie wiem, debil, idiota i tak dalej? No zdecydowanie brzmi lepiej, prawda? A przede wszystkim no, można mówić per pani, albo po prostu po imieniu. Nie skupiać się na tej niepełnosprawności. Dokładnie, to jest tylko, wiesz, to jest jakiś taki dodatek, tak? To jest jedna z cech, tak jak to, że ja jestem blondynką, to jest moja cecha, tak? Dodatkową cechą jest to, że poruszam się na wózku inwalidzkim. No właśnie, tak jak Tyle. wcześniej Ci powiedziałam, że na przykładzie tej pani pracującej w kasie w instytucji kultury, kiedy ona widzi osobę z widoczną niepełnosprawnością, to panikuje. No ale przecież wiele niepełnosprawności nie widać. Więc trochę no, sam się wysuwa aż taki wniosek, że po prostu każdą osobę traktować w taki sposób, jaki ona sobie życzy i z każdą osobą nawiązać kontakt taki, jaki się da po prostu, no nie? Dokładnie. Wiesz, wystarczy sobie czasami zadać pytanie. No dobra. Wiesz, osobą z niepełnosprawnością można być też czasowo, tak? Wystarczy złamać nogę albo złamać rękę. Więc teraz, czy my chcielibyśmy, żeby ktoś nas stygmatyzował przez to, że mamy nogę w gipsie i poruszamy się o kulach? Bo to jest tak prosta sytuacja. To jest coś, z czego myślę wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że każdy z nas w Dokładnie. każdej chwili dosłownie, w każdej chwili życia może stać się osobą z niepełnosprawnością, Dokładnie. czy też opiekunem, opiekunką osoby z niepełnosprawnością, gdy jakaś bliska nam osoba ulegnie właśnie jakiemuś wypadkowi, urazowi, zachoruje. Dokładnie. Poza tym, wiesz co, no niestety, ale choćbyśmy bardzo pragnęli, ale my mamy społeczeństwo starzejące się. Więc tak naprawdę mamy coraz więcej seniorów w Polsce. Ich też należy zaliczyć do tego grona osób z tak zwanymi, nie cierpię tego słowa, ale z tak zwanymi szczególnymi potrzebami. Tak? Uwielbiamy to pojęcie w Polsce. Więc jakby, bo ja zawsze powtarzam, szczególne potrzeby nie są szczególne, tak? I zawsze na szkoleniach, które prowadzę, rozbijam, tak? Ale jakie szczególne potrzeby? Więc potem moi uczestnicy też mówią, że no tak, to nie są szczególne potrzeby. Otarłaś się teraz, mam wrażenie, trochę o temat stereotypów. Zdecydowanie. Właśnie temat komunikacji i temat stereotypów bardzo Łączy się. wiele dokładnie ma ze sobą wspólnego. Czy jest jakieś takie błędne przekonanie właśnie, z którym często się spotykasz? Taki stereotyp, który bardzo chciałabyś obalić? Taki jeden, taki najmocniejszy. Jeden. Dlaczego tylko jeden? Nie wiem. Wiesz co, na pewno takie, że osoby z niepełnosprawnościami nie mają wykształcenia, że są niesamodzielni, że nie wchodzą w relacje, że nie zakładają, że nie są w związkach. O Jezu, wiele tego jest. Okej, podałaś jednak kilka przykładów, ale to wszystko ociera się o to, że osoby z niepełnosprawnościami są zależne. Zdecydowanie, tak. Takie jest przekonanie w głowie. No ale trzeba, myślę, rozdzielić pewną rzecz. Są osoby z niepełnosprawnościami, które są totalnie niezależne. No, Jest oczywiście. mnóstwo takich Oczywiście, osób. że tak. Ale są też osoby, które potrzebują jakiegoś wsparcia. I tutaj też w kontekście pracy instytucji kultury, które chciałyby być otwarte, dostępne, bezpieczne dla wszystkich, warto podkreślić to, że osoby wspierające osoby z niepełnosprawnościami to nie zawsze są opiekunki czy opiekunowie, są też asystenci. Czy chciałabyś też powiedzieć może trochę na swoim przykładzie, co daje taki asystent i czym to się różni od opieki? Asystencja to jest wsparcie, to nie jest opieka. Asystencja dla mnie z perspektywy osoby, która dzisiaj tutaj mogła przyjechać tak naprawdę właśnie dzięki asystencji. Dzięki temu, że mam Paulinę, to ja mogę się też rozwijać zawodowo, tak? Inaczej byśmy musiały robić tą rozmowę prawdopodobnie albo online, albo nie doszłoby do niej w ogóle.
bo gdybym nie miała asystencji, to nawet nie zdecydowałabym się zaryzykować i napisać, odpowiedzieć na twoje ogłoszenie, no bo jak miałabym to zrobić, tak? Gdybym miała właśnie dotrzeć z punktu A do punktu B, gdzie nie mieszkam w małej miejscowości, z której naprawdę ciężko jest się wydostać osobie z niepełnosprawnością ruchową, szczególnie. Ale wracając do twojego pytania, asystencja to nie jest opieka. Asystencja to jest wsparcie, czyli umawiamy się na konkretny zakres jakichś tam, powiedzmy w cudzysłowie, usług, czyli potrzeb, które ja mam, których ja nie jestem w stanie wykonać samodzielnie, tak? Na przykład nie mam prawa jazdy, tak? W związku z czym Paulina no albo decyduje się na to, żeby ze mną pojechać, albo nie. Czasami nie zawsze mamy mądre pomysły, różnie to z nami bywa. Ale właśnie, więc Paulina mówi, okej, dobra, jedziemy na przykład, tak? Czy w jakiejś tam, nie wiem, dla mnie to jest na przykład też pomoc w takiej czynnościach domowych, których ja nie jestem w stanie wykonać samodzielnie. Ale też nie chciałabym, wiesz co, tego tak bardzo mocno jakoś też stygmatyzować, wiesz, bo tak się teraz mówi, no bo asystencja, ale prawda jest taka, że to jest zupełnie normalne i naturalne, że my potrzebujemy pomocy. Nie powiesz mi, że ty w życiu codziennym nie masz takich sytuacji, pomimo tego, że jesteś fajną, pełnosprawną kobietą, że ty nie masz takich sytuacji, w których niejednokrotnie potrzebowałabyś pomocy drugiego człowieka, więc to jest naturalne. Jesteśmy... Człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Dokładnie. Jesteśmy w takiej symbiozie, jesteśmy tak skonstruowani, że człowiek potrzebuje do życia drugiego człowieka, mniej lub bardziej. Dokładnie. My trochę bardziej, tak, to prawda. Ale też niejednokrotnie właśnie te postawy, w moim przypadku bariery architektoniczne, to one powodują, że ja się czuję bardziej niepełnosprawna i bardziej stygmatyzowana niż jestem, niż mogłabym być normalnie, tak? Przez to, w jaki sposób Przez- jest skonstruowane to otoczenie, w którym się Oczywiście, znajdujesz. dokładnie. Co najbardziej Cię frustruje w takiej codzienności, właśnie w tej rzeczywistości, która jest tak skonstruowana, że, tak jak powiedziałaś, czujesz się bardziej niepełnosprawna niż jesteś? Wiesz co, brak myślenia, brak konsultacji ze środowiskiem, tak? To znaczy zakładanie, że my wiemy lepiej. Brak chęci rozmów, mam czasami wrażenie, albo takiego, ja często mówię, że gadam do słupa i to mnie strasznie denerwuje. Wiesz, zdarzają się na przykład imprezy plenerowe i rzeczywiście imprezy plenerowe to jest rzecz bardzo trudna, trudne miejsce, gdzie trzeba zapewnić dostępność. I ja z tym nawet nie próbuję dyskutować, jest to trudne, ale nie jest to niewykonalne, bo nawet jeżeli masz przestrzeń, która jest niedostosowana, niedostępna i nie da się jej dostosować, to możesz to próbować rozbić na przykład wolontariatem, tak? Bo pamiętajmy, że dostępność zaczyna się i kończy się zawsze na człowieku. Bo winda może nie zadziałać, wystarczy, że nie będzie prądu, tak? Nie wiem, pętla indukcyjna może się popsuć w każdej chwili, ale jeżeli człowiek będzie miał potrzebne umiejętności do tego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, to się da zrobić. Zupełnie inaczej patrzy się w ogóle na wydarzenia czy miejsca, w których Dokładnie. widać, że ta chęć w ogóle Ale jest. oczywiście, wiesz, ja pamiętam z czasów swojej, kiedyś jeszcze byłam dużo młodsza, dla mnie nie było barier. Dlaczego? Dlatego, że wokół mnie byli ludzie. Więc dla mnie dostanie się, nie wiem, na imprezę gdzieś na pierwszym piętrze na dyskotece nie stanowiło jakiegoś większego problemu, bo po prostu była jedna, druga, trzecia, piąta osoba, która mi pomogła się wydostać z domu, bo pamiętajmy też, że osoby z niepełnosprawnościami mają też bariery w swoich własnych mieszkaniach i to jest też ten podstawowy problem. Także oni bardzo często się mówi, tak strasznie to będzie chaotyczne, ale przepraszam, ale może coś z tego wytniemy. Pamiętajmy, że o ile bariery architektoniczne, na przykład skupmy się na tej grupie osób, które się poruszają na tych wózkach w domu, to jest ich, w cudzysłowie, ich problem, tak? One za to gdzieś tam bardziej nie odpowiadają, one muszą sobie tę przestrzeń dostosować. O tyle nie odpowiadają za dostępność, za brak dostępności w mieście. To już nie jest ich, to już nie jest ich powinność, tak? Krzyczenie o tym. Nie Natomiast powinien to być ich problem, tak, nie? tak. Wiesz, oni powinni mieć możliwość wyjścia z domu i korzystania z czego chcą.
ale tak nie jest. No, powiem Ci z własnego doświadczenia, że ja osobiście na przykład mam problemy nawet z tym, żeby pobrać pieniądze z bankomatu. Przez wysokość? Przez wysokość, ponieważ jestem na tyle niska, że ja nie jestem w stanie dosięgnąć do bankomatu. Prosta rzecz. A to jest dosyć prywatna sprawa, tak? dokładnie. Zarządzanie swoimi funduszami, a Dokładnie. jednak musisz prosić o pomoc. Teraz poproś przechodnia, obcego człowieka, żeby pobrał Ci pieniądze z bankomatu. Czujesz, że to jakoś uwłacza w twoją godność? Oczywiście, że tak. Czuję się ubezwłasnowolniona. Tak? To, że nie mogę się dostać do jakiejś instytucji wtedy, kiedy mam ochotę, a nie na zasadzie dzień dobry, tutaj taka i taka, bo ja potrzebuję, ja przyjdę na przykład. Tak? To jest ta pozorna dostępność. Oczywiście, bym powiedział, że oczywiście. możesz skorzystać, ale w specjalnej wersji. Musisz Tak. się wcześniej umówić. Tak. Musisz wejść innym wejściem. Tak. Musisz właśnie uprzedzić, że w ogóle będziesz. Wiesz, ja pamiętam jeszcze czasy, to się niestety wiem, że dzieje, gdzie stosuje się jako alternatywę, której nie powinno już być, bo pamiętajmy, że od 2021 już nie ma czegoś takiego jak dostęp alternatywny, przynajmniej nie powinno go być. Stosuje się dzwonki, tak, montowane na zewnątrz, czyli po to, żeby zaanonsować się, że osoba z niepełnosprawnością czeka tam na dole i pani czy pan musi z tego okienka przyjść. A przy dzwonku wisi informacja, że czas oczekiwania to 10 minut. A niejednokrotnie nie ma takiej informacji. To A jest... dzwonek nie działa niejednokrotnie i oni nawet nie wiedzą o tym, że nie działa. I stoisz godzinę czasu na przykład, tak? Wiesz co, ja myślę, że takie sytuacje powstają w tych momentach, kiedy i instytucje, organizacje, ludzie próbują po prostu spełnić wymagania jakieś tam ustawowe, prawne i byle prawnie nie było się do czego przyczepić, ale człowieka w tych planach w ogóle nie ma. Wiesz co, ja mam wrażenie, że w ogóle człowieka w tych planach nie ma. Ale powiem szczerze, że to jest też trochę wina naszego środowiska, znaczy mojego środowiska osób z niepełnosprawnościami, ponieważ tutaj też są dwa obozy. Będą takie osoby jak ja, czy jeszcze inni aktywiści, którzy będą mówili właśnie o dostępności, będą szkolili, będą edukowali, będą starali się podnosić świadomość tego, że są od 2019 roku te dwie ustawy o zapewnieniu dostępności, tak, czy ta ustawa o zapewnieniu dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych, czy też ta ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ale druga część powie Ci, no i co z tego? Okej, no fajnie, mogę złożyć skargę, super, no to złóż za mnie. Problemem jest to, że fajnie jest sobie ponarzekać w internecie. Dzisiaj szczególnie internet jest takim miejscem, gdzie można sobie ponarzekać, bo jesteś anonimowy. Bo założysz jedno, drugie, 15 hejterskie konto, ponarzekasz sobie, wylejesz swoją frustrację, ale nie masz tak naprawdę odwagi podpisać się pod tym swoim imieniem i nazwiskiem, tak? Że mi, Marcie, przeszkadza to i to, tak? Nie odpowiada mi coś tam. I to jest też ten problem, nie? Bo fajnie jest napisać uprzejmie do naszej iż, zrobić to anonimowo, a tutaj już tego nie możesz zrobić anonimowo, musisz podać konkret, tak? No ale właśnie myślisz, że z czego to wynika? Właśnie to jest obawa przed właśnie odpowiedzią, czy... Obawa przed pokazaniem się, takie jest moje zdanie, obawa przed pokazaniem się, obawa, że o Boże, stracę renty, jak się poskarżę, co jest przecież bzdurą. A dlaczego mam to robić, niech to zrobią inni? Nie chce mi się, to nie ma sensu, to się i tak nie zmieni. I akurat z tym ostatnim się niejednokrotnie niestety zgadzam, bo jeżeli proszenie przez kilka lat o pewne podstawowe prawa człowieka, bo przecież dostępność jest podstawowym prawem człowieka, się prosimy i nic z tego nie wynika, no to jest problem. Wiesz, ja ostatnio byłam na takiej imprezie u siebie w mieście plenerowej. Tak jak mówię, wiem, że na plenerowej imprezy zapewnić dostępność jest trudno, ale można to rozbić wolontariatem. Natomiast wiesz co, spotkałam mamę, która była ze swoim dzieckiem z niepełnosprawnością. Dziecko bardziej niepełnosprawne niż ja. No i wiesz, strasznie przykra sytuacja, ponieważ zresztą to nie tylko tutaj, ale w Polsce w ogóle jest ten problem jest ogromny, szeroki. Brak leżanek. To znaczy osoba, mama w tym momencie ze swoim dzieckiem nie była w stanie normalnie nie byłaby w stanie normalnie skorzystać z toalety ze swoim dzieckiem, gdyby nie to, żeby miała odpowiednie do tego zaopatrzenie, tak?
Nie myśli się o tym kompletnie, że są osoby w Polsce, które nie korzystają normalnie z toalet. Że ta leżanka, czy z podnośnikiem, czy nawet bez, tak? Ale w przypadku osób dorosłych rzeczywiście zdecydowanie z podnośnikiem, tak zwana komfortka, że to jest niezbędna. Jeszcze jest... komfortek mamy coraz więcej w Polsce, ale i tak no, chyba trzeba przyznać, że jak kot napłakał. Myślę, że niestety nie w małych miejscowościach. Prawdopodobnie tutaj dużą trudnością może być to, że często te pomieszczenia One są małe. Tak, wiesz, łatwiej jest robić dostępność w momencie, kiedy stawiamy budynek od A do Z. I to też ciężko jest z tym dyskutować, bo ciężko jest przerobić coś, co już istnieje, nie wiem, 10, 20, a nawet 150 lat, tak? Tutaj robimy tyle, ile możemy. No ale jeżeli na Wawelu tamtejszy koordynator dostępności mógł to zrobić, może dostosowywać sukcesywnie Wawel, no to chyba się da. Jeżeli Pałac Kultury w Warszawie ma w podłodze zamontowany podnośnik, którym osoba z niepełnosprawnością, nawet na elektryku, jest w stanie wjechać na taras widokowy, to znaczy, że się da. Tylko trzeba chcieć. No i to jest właśnie ta ogromna rola koordynatora dostępności. Jeżeli koordynatorowi będzie się chciało wychodzić różne ścieżki, będzie współpracował przede wszystkim ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami przeróżnymi i będzie się starał jakoś to pogodzić, może nawet zaprosi do zespołu osoby z niepełnosprawnościami, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że naprawdę nic o nas bez nas, nie da się tego zrobić bez środowiska, to można zrobić dużo. Czasami, wiesz, to jest kwestia po prostu przearanżowania jakiejś przestrzeni, tak? Nie wiem, nie mamy na przykład bardzo często nie mamy świadomości tego, że wystarczy przesunąć delikatnie szafkę i robi się więcej przestrzeni. Już znika jakaś bariera, tak? To nie tylko są, wiesz, windy, podjazdy, to nie tylko jest tłumacz języka migowego czy audiodeskrypcja. To jest czasami po prostu chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Na tym się to zaczyna i na tym się to powinno skończyć. Tak jak wspomniałaś o tych osobach, które właśnie opiekują się osobami z niepełnosprawnościami i nie mają też jak pójść do toalety. Miejmy kilku wolontariuszy, którzy po prostu zostaną z tą osobą. Niech ta matka, czy ojciec, opiekun, czy opiekunka pójdzie sobie swobodnie do toalety, bo... Ale nawet niech to będzie mąż czy żona, tak? Bo to też, widzisz, to też jest taka stygmatyzacja, że osoby właśnie z niepełnosprawnościami nie mają tej tak zwanej drugiej połówki, nie wchodzą w te relacje romantyczne tak zwane, tak? Niejednokrotnie na przykład mój ówczesny partner był traktowany nie jako mój partner, tylko właśnie jako opiekun, tak? Ludzie nie dopuszczają do siebie myśli, że możesz się zakochać, możesz prowadzić życie z kimś. Tak. I można mieć nawet rodzinę, tak? No to się zmienia oczywiście, ale tak jak mówię, tak jak już powiedzieliśmy, świadomościowo no, to jeszcze będzie trwało. Myślę, że to się jeszcze z 1-2 pokolenia musi. To potrwa. Mało optymistyczne podejście. Wiem. Wiesz co, na koniec mam do Ciebie takie może trudne pytanie. Jestem ciekawa, jakie ocenisz. Gdybyś miała podać taką jedną główną zasadę, jedną myśl, jaką osoby pracujące w instytucjach kultury powinny mieć z tyłu głowy, chcą stworzyć taką kulturalną przestrzeń otwartą, bezpieczną dla wszystkich. Jedną myśl. Że to, co robię dla siebie za 20 lat. Okej, mocne. Dziękuję Ci, Natalio, bardzo za tę rozmowę.